Siema, od razu się zaczyna ciekawy dzień. Przyjechałem na zły dworzec autobusowy. Czy nie autobusowy, pociągowy. Miało odjeżdżać stąd, a jednak odjeżdża z innego. Na szczęście nie jedzie o 8:30, tak było na internecie, jedzie o 9. Zdążę, biorę szybko Yandexa i jadę, bo nie ma czasu. Ale powiem wam, że byłem trochę zdenerwowany, mówię, kurde, nie zdążyłem, a następny leci o 14 dopiero. Ale na szczęście wyszło jak wyszło. Jeszcze pani mi powiedziała, ile mam zapłacić za taksówkę, jak tam jadę, i oczywiście każdy mnie chce zrobić. I 3 razy tyle mówi. Ale spokojnie, wiem ile mam zapłacić. Dotarłem do drugiego dworca. Idę szybko przejść z bilecikiem. Ja to zawsze na takich ludzi trafię mistrzostwo. Na początku się z nim kłóciłem o cenę, ale twardo, Boże, dobra, i tak dałem $2, także nie jest źle. Miałem dać 1,5, ale dobra, 2 to dalej nie jest źle. I wiecie, jedziemy, ja cały czas udaję, że znam rosyjski. Śmiesznie było na maksa. Oczywiście gadamy całą drogę, a bo tylko tak odpowiadam takimi, wiecie, słówkami, które znam. I ja mówię tak, to ty zapisuj mój numer. Jak ty tu wrócisz do Taszkentu, to my pojedziemy na dziewczyny, będzie masaż, będzie bum bum bum. Mówi, to te piękne dziewczyny, 20-25 lat. Mówi, zapisuj numer, wrócisz, musisz do mnie zadzwonić. To już, powiem wam tak, swojego zawsze wyczuję. Fajny gościu, naprawdę. No już jestem. I dotarłem do Samarkandy. Podobno najpiękniejsze miasto w Azji Środkowej. Jedno z najważniejszych na jedwabnym szlaku. Wiecie, co to jest jedwabny szlak? To jest stary szlak handlowy, który łączył Europę z Chinami. Idę szukać jakiegoś transportu, ale nie wiem, czy dobrze idę. Muszę znaleźć taksę i ja idę do hotelu. Zostawić rzeczy i później zwiedzanko. O, ładnie. Lokalizację hotelu mam tak po prostu zarąbistą, koło wszystkich atrakcji, ale to wam później będę pokazywał więcej. Z taksówkarzem oczywiście nie dogadanie było. Myślał, że mi przechytrzy, ale mu nie wyszło. Gdzie to mój hotel? Gdzieś tutaj. To mój hotel B&B Mir. Pokój mam taki bardzo elegancki. Jest klima, drugie łóżko, łazienka, dobra, wszystko spoko. $10 za noc. A w tym samym miejscu dormitorium było za 8,5, a za 10 mam samotny. Także 2 dni na spokojnie. No to chwilę się przyspałem i zaczynam zwiedzanie. Zaczynam od mauzoleum. Czekajcie, zaraz tam podejdę bliżej, wszystko wam powiem. Pięknie to wygląda. A wieczorem to dopiero musi super wyglądać, także jeszcze raz tu przyjdę wieczorem. Amir, Temur, mauzoleum. XIV-XV wiek. Pięknie to jest zachowane. Wiecie co? Po pierwszej atrakcji po prostu rezygnuję ze zwiedzania teraz. Idę teraz na siłownię. Idę zrobić trening, później zacznę zwiedzać, bo jest po prostu za gorąco. Jest 40 stopni ponad i to zwiedzanie wcale nie jest przyjemne.
Jest siłka. Ciekawe ile kosztuje. Siłka dobra. Wszystko jest. Temperatura troszkę odpuściła. Akurat się robi piękne golden hour. Kurde, muszę zdążyć jeszcze. No nie zdążę. Pod to drugie miejsce. Ale w sumie idę się szybko wykąpać i zaczynam zwiedzanie. Bo teraz to już można, bo jest przyjemnie. Ale wcześniej to był ogień, naprawdę. Dochodzę już do Registonów i ale to pięknie wygląda. Muszę iść szybko na plac główny. Tak jeszcze ładnie się słońce oświetla. A tu jakieś ziomki. Nie wiem, czy już mówiłem, ale właśnie to miasto jest określane jako perła Azji Środkowej. Czyli najpiękniejsze miasto, no. Czy takie jest? Może te budynki są, no. Nie wiem, jeszcze jutro trochę pochodzę, bo zostaję tu do soboty. Tak, dzisiaj jest czwartek, zostaję do soboty. W sobotę jadę do Buchary chyba. Prawdopodobnie lub do innego miasta. Jeszcze się okaże. No, znalazłem blisko siebie siłkę, także chcę sobie też jutro poćwiczyć. Może w sobotę rano jeszcze. Nie wiem, który będę miał pociąg. Jeszcze nie sprawdzałem. Ale piękne. Teraz powiem wam, że jestem pod mega wrażeniem. Muszę tu zostać, dopóki się nie zrobi ciemno. Wtedy to jest pięknie oświetlone wszystko. Poczytałem teraz trochę, no i Registan, czyli ten plac, warto też iść do środka, trzeba za wejście zapłacić. Także idę kupić bilet i wbijam tam. Jestem, jak stąd to widzę, to jestem strasznie pod wrażeniem. Powiem wam, że ostatni raz, no, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że chyba tak zresztą, no. Takie samo wrażenie na mnie zrobiło Taj Mahal w Indiach. Dobra, wbijam tam, bo o 20 zamykają, a już jest w pół do, także nie chciałbym stracić tego. Bilet tutaj $4. Nieźle. Już od razu na początku mnie zaczepili, chcieli mi wcisnąć przewodnika. Ale ja żadnego przewodnika nie chcę, bo i tak po co mi przewodnik, który mówi po rosyjsku, jak ja i tak bym połowy nie rozumiał. A połowy. 85% bym nie rozumiał, co oni do mnie gadają. Tylko on odpowiada jak głupek cały da. I na tym by się skończyło. I to jest naprawdę niesamowicie wykonane. Tak, pomyślcie, że ten budynek jest z 1400 tegoś roku. Te dwie madrasy, kurczę, czekajcie, oddalę, z 1600 któregoś, to było 1630, była dwa tygrysy, ale tygrysy w ogóle, czekajcie, patrzcie na te tygrysy. Wbijam teraz po jednej stronie do środka. Mam nadzieję, że wszystko zdążę obejść, bo mam tylko 20 minut. Także będzie to musiało być na szybko, ale... Aha, dobra, to trzeba być. Pamiątki oczywiście. Normalna sprawa. Wow. Żeby wam uświadomić ogrom tego wykonania. Zobaczcie, to jest takich małych płytek ułożone. Niesamowite. Wiecie, jak jest. Mnie naprawdę już mało co tak fascynuje, że gdzieś jadę i powiem tak, wow. A tutaj tak było. To jest tak wykonane, że to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. I uwierzcie mi, że ostatni raz takie coś miałem, jak byłem w Indiach, w Agrze,
dokładnie pod Taj Mahal. Tam stanąłem po prostu i było tak. Wow. Taj Mahal uważam za najładniejszy budynek, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Też ze względu na jego historię i na okres, w jakim został zbudowany. I to też jest w mocnej czołówce. Na pewno. Tutaj przyszedłem do tego pierwszego budynku właśnie, który był z 1400 któregoś roku. Dobra, wyjdę do środka, no zobaczyć jak tam wygląda plac. No ale widzę już, że to jest wszędzie właśnie wykonane to tymi płytkami. Naprawdę ogrom pracy musiał być w to wsadzony. Popatrzcie jak to wygląda. Tutaj za to już wszędzie malowidła są. Registan to było kiedyś właśnie serce całej Samarkandy. Czyli wiecie, no wszystko się działo tutaj. No sobie tylko to wyobrazić, jak to wyglądało w tamtych czasach, w 1400 którymś tam roku. Jakby się ktoś zastanawiał, czy warto przyjechać do Uzbekistanu, to warto choćby, żeby zobaczyć to. Ja wiem, że to na filmie nie będzie wyglądało tak, jak to wygląda na żywo, bo to robi na mnie niesamowite wrażenie. No ale właśnie cieszę się, że przyjechałem i miałem okazję to zobaczyć. A na jutro też się szykuje coś fajnego, bo już Mateusz mi napisał, ten, który występował u mnie w ostatnim odcinku, ten Polak, który tutaj jest, wysłał mi jeszcze jedno miejsce, które mówi, że jest jeszcze ładniejsze niż to tutaj. Także już się nie mogę doczekać, aż to zobaczę. Zaczęło świecić. Ale trzeba poczekać, aż się ściemni. Nie no, petarda. Pytaliście jak po przeszczepie, no to ściągnę czapkę i wam pokażę. Ogólnie spoko, przyjął się. Pogadałem teraz z przewodnikiem tutaj, z chłopakiem, który mówi, że jego marzeniem jest wyjechać do Anglii albo do Stanów, bo tam ma dziewczynę. Mówi, że jak nie wyjedzie, no to związek się rozpadnie. Nic dziwnego. To jest cudowne po prostu. No i pogadałem z nim trochę, naprawdę mega sympatyczny chłopak. Pytał się właśnie jak tam wyjedzie, jak studiować i tak dalej, czy może studiować i mieć pracę, bo wiadomo z czegoś musi żyć. No powiem wam, że dla nich tutaj to jest marzeniem po prostu pojechać do Europy, bo rozmawiałem też z nim, pytałem się go, jakby to było, jak na przykład, wiecie, oni tu do Rosji mają blisko wyjechać, gdzie ludzie stąd wolą wyjechać, czy wolą być, bo wolą pojechać do Europy, czy wolą do Rosji na przykład, no bo na pewno łatwiej się dostać. To nie mówią, że nie, no, że w Rosji się fajnie zarabia też i tak dalej. No ale tutaj ludzie marzą o Europie, gdzie na przykład ludzie z Europy marzą, żeby wyjechać gdzie indziej. Znaczy wiadomo, nie wszyscy, no ale na przykład, nie wiem, ja bym miał okazję gdzieś mieszkać w Europie albo na przykład w Ameryce, no to wolałbym w Ameryce, no nie ma co ukrywać. Ale wolę Azję. Nie tutaj, nie środkową, ale południowo-wschodnią. Nie zapomnę tego widoku nigdy.
Pełno ludzi sobie tu przychodzi zdjęcia robić. No i wcale się nie dziwię. Też idę zobaczyć, może stąd sobie jakieś lepsze zrobię. Siemanko. Dzisiaj dzień. Zaczynam od treningu. Najpierw teraz jeden kondycja, walka z cieniem, skakanka, jakieś tam ćwiczenia. I później na drugi pójdę na siłownię, bo mam tu taką okazję, także muszę to zrobić. I tak w dzień się nie da zwiedzać, bo jest za gorąco po prostu. Dlatego wykorzystam to na inne rzeczy, na bardziej potrzebne. Dobra, zaczynam. Jestem znowu. Jest już 16. Co, musiałem w domu posiedzieć, znaczy w hotelu. Musiałem załatwić sprawy wszystkie tam ze sklepem. Tak w ogóle to stwierdziłem, tak mi ktoś podpowiedział, jeden z moich widzów, że fajnie by było zrobić jakieś promocje na początek. Także przez pierwsze 2 tygodnie tam na cały asortyment w sklepie jest 20% taniej. Także serdecznie zapraszam, bo myślę, że naprawdę warto. Dodatkowo jest to wsparcie mojego projektu, czyli Podróże Wojownika. No i to jest zawsze jakaś cegiełka. Także dziękuję bardzo. Idę teraz na drugi trening. Rano było cardio, walka z cieniem, skakanka i tak dalej. Teraz idę na siłownię. Tak jak wam mówiłem, mam okazję tutaj, także muszę to robić. Jest za gorąco na zwiedzanie, także dobrze, bo mogę popracować, mogę potrenować. A później wrócę o 18 zacznę zwiedzanie. Dzisiaj mam do pokazania wam jeszcze jedną, może dwie. No nie wiem, może dwa piękne miejsca, które bardzo muszę zobaczyć i wam pokazać. Jedno podobne jest, jedno to jest cmentarz, ale niezwyczajny cmentarz, gdzie Mateusz mi mówił, że to jest dużo ładniejsze od tego, co widziałem wczoraj. Jestem tego bardzo ciekawy, bo to, co zobaczyłem wczoraj, zrobiło na mnie tak niesamowite wrażenie, że no szok po prostu. Muszę tak powiedzieć, no bo dawno nic mnie tak nie zaskoczyło jak to budowla wczorajsza. Tym bardziej, że naprawdę mega stara. No tak jak mówiłem wczoraj, no takie same wrażenie na mnie, no może troszkę większe. Zrobiło Taj Mahal, bo Taj Mahal to cały czas będę utrzymywał, że to jest najpiękniejszy budynek taki stary, jaki widziałem w życiu. I tego się będę trzymał. Wiadomo, każdy może mieć swoje zdanie. Dla mnie jest to Taj Mahal właśnie. Ciekawe, jakie to będzie dzisiaj. Zobaczymy. No, a jutro rano pociąg, jadę dalej. Jadę do kolejnego miasta z jedwabnego szlaku, ale jutro to zobaczycie jutro. Znowu w tym pięknym miejscu. A tylko po drodze przyszedłem popatrzeć jeszcze ostatni raz na to. I idę dalej. Będąc w Uzbekistanie, nie możecie tego ominąć. Uwierzcie mi. Piękna budowla. Trafiłem na Veseliho. Może mnie zaproszą. Zaprosiliby na jakąś wódeczkę. Nie ukrywam, że na Veselihu dawno nie byłem. Nie no, szczerze to nie lubię wesel. Kompletnie nie moje klimaty. Ale w innym kraju chciałeś. A wiecie, w którym najbardziej? Najbardziej to chciał, żeby... A tu jest restauracja. Że mnie gdzieś w Pakistanie zaprosili na ślub. Bo wiecie, jak to tam działa? Tam jest robione oczywiście pokaźne wesele na ileś tam osób. Nawet na 200, nieraz coś takiego. No,
w Polsce też takie się robi, ale dobra, tam to trochę inaczej wygląda. I tam jest tak, że tam może każdy wejść w ulicę. Także jak ja bym tam gdzieś sobie przyszedł, to oni by mnie zaprosili do środka i ja bym normalnie mógł się bawić na tym weselu. I to dla mnie było coś świetnego, bo chciałbym takie coś przeżyć, bo oglądałem filmiki z różnych takich miejsc, no i z różnych takich wydarzeń. No i to było coś ciekawego, naprawdę. I chciałbym to przeżyć. Dochodzę już do tego kolejnego miejsca, ale nie wiem, gdzie tu się wchodzi. Tutaj kolejny meczet. No i właśnie zauważyłem przed chwilą, że miejsce, do którego idę, chyba jest zamknięte. Oby to nie była prawda. Ale są wariaty, ja śpiewali sobie. Ma taki dobry humor dzisiaj. Jeszcze nie wiem, czym to jest spowodowane. Bo w sumie dzień jak, no może nie jak każdy inny. Może od treningów. 2 treningi zrobiłem. Dużo endorfinek się uwolniło. I możliwe, że to od tego. Tylko zaraz coś mi się wydaje, że sobie ten humor zepsuje. Ale zobacz. Idę tam, zobaczymy co będzie. Soshi z Inda. XI-XII wiek. Dobra, wchodzę do środka. Kolejne miejsce, w którym już miejscowi dycha, a zagraniczni 20. Takie spasiba. No to jest 1 albo 2 dolary. Żebyście trochę więcej wiedzieli, to tutaj wszędzie są grobowce właśnie. Wchodzę jeszcze dalej zobaczyć. No tutaj do każdego tego nie będę wchodził, no bo to po prostu jest grobowiec. Ale samo to fajnie wygląda naprawdę. No przyznam, że robi to naprawdę duże wrażenie. Tutaj spoczywa właśnie niby jedna z żon tego Amira. Tutaj co podbijał. On podbił całą środkową Azję. Wczoraj czytałem o nim. Był wielkim przywódcą. Tutaj ludzie go właśnie kochają. Kochają, no. Wiecie, to jest legenda tutaj po prostu. Podbił całą środkową Azję. Tam pisał jeszcze Iran, Irak, Bliski Kaukaz. Był niesamowitym wojownikiem. Tutaj też. Kolejna z jego żon. No naprawdę fajnie. Tylko tam jest grobowiec, tu nie ma. To nie wiem, o co chodzi. To pójdę do tego kolejnej żony. Tam na początku też widziałem grobowiec jego brata. O, on taki skromniejszy grobowiec jest. Ale tu dookoła skromniej. Ale wszystko dookoła robi naprawdę duże wrażenie. Widziałem już wiele krajów, wiele pięknych miejsc. No ale to miasto naprawdę... Dobra, nie mogę teraz powiedzieć, że zasługuje na najlepsze w Azji Środkowej, bo nie widziałem ich jakoś dużo. Dopiero zobaczę. Ale nie wiem, czego coś przebije. Tych wszystkich budowli tutaj. Dobra, fajnie było. Ale jeszcze mam parę miejsc do zobaczenia.
W drodze był jeszcze taki stary targ, stary market, ale nie wiem, czy w sumie jeszcze będzie otwarty. Wiecie co, mimo że te odcinki z tej Azji Środkowej się trochę słabiej oglądają niż inne, co były na kanale, to i tak jestem takim mega zadowolony, że tutaj przyjechałem i że mam okazję to wszystko zobaczyć. Jest inny świat, takiego jeszcze nie widziałem i cieszę się, że mogę to zobaczyć. Salam alejkum. No i to by było na tyle zwiedzania tego pięknego miasta. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem. Myślę, że to jest miejsce, które musi odwiedzić każdy, jak zwiedza Uzbekistan. No jest naprawdę bardzo, bardzo piękne miejsce. Sami wiecie, że wczoraj jak tutaj przyjechałem, mówię, no, że nie wiadomo jak będzie i tak dalej, bo to wszędzie piszą, że to miasto jest najpiękniejsze, tu mają największe, tu jeszcze większe, tu mają najpiękniejsze widoki i tak dalej, a później tak naprawdę nic z tego nie ma. Ale w tym mieście, pod tym mogę się podpisać, że każdemu mogę polecić i nawet namawiać, żeście tutaj przyjeżdżali, no bo warto to zobaczyć. To jest naprawdę kawał historii. No i to jest niesamowite, jak w ogóle jak to się wszystko trzyma. No wiadomo, to na pewno było trochę odrestaurowane, nie raz. No bo umówmy się, no jak to jest niby z XI-XII wieku, no to trochę lat minęło. Ale i tak jest to zachowane bardzo dobrze. Bardzo ładnie tu jest, dlatego warto tu przyjechać. Najgorsze jest to, że teraz nie wiem, jak będzie w tych kolejnych miastach. Bo wydaje mi się, że... Czekajcie. Na zdrowie, dziękuję. Wiem, że pewnie nie jeden z Was by chciał to powiedzieć. Coś mnie zawierciło. No, nie wiem, co będzie w tych kolejnych miastach. Zobaczymy. Myślę, że też będzie na pewno co pokazać. Ale tu mega. Wiecie co? Chciałbym na sam koniec Wam powiedzieć taką sprawę. Ostatnio jeden z youtuberów robił taki myk. Poprosił swoich widzów, że chciałby, żeby pod filmem było 10 000 łapek. Jeśli możecie to dla mnie zrobić, zróbcie to. Chciałbym zobaczyć, czy wpłynie to na to samo, co u niego, bo u niego pojawiła się karta na czasie. Także wszystko w Waszych rękach. Jak Wam się podobał odcinek, jak lubicie mój kanał, chcecie mi pomóc, zostawcie łapkę. Wam to nie szkodzi, a mi pomaga. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka.